poprzednim filmie omawiałem dżumę w twórczości Adama Mickiewicza na podstawie poematu Konrad Wallenrod. Dziś przyjrzymy się, jak chorobę tę przedstawił Juliusz Słowacki w swoim utworze Ojciec Zadżumionych. Liczba odwiedzonych przez Słowackiego krajów budzi podziw nawet dziś. Zawitał m.in. na tereny dzisiejszego Egiptu i Palestyny. Tam zastała go epidemia dżumy. Musiał odbyć przymusową kwarantannę w miejscowości Al-Arish. Tam właśnie usłyszał historię pewnego Araba, któremu epidemia zabrała całą rodzinę, żonę i 7 dzieci. To właśnie ta historia stała się inspiracją dla Słowackiego do napisania utworu. Bohater poematu traci po kolei swoich bliskich. Jest bezradny wobec śmierci. Nie może ich nawet w należyty sposób pochować. Porwałem trupa i rzuciłem straży, aby go wzięła na żelazne zgrzebła. I tam, gdzie grzebią zarażonych, grzebła. Rankiem obydwie córki zabite zarazą, wywlec kazałem strażnikom z namiotu. Wyjątkowo bolesna jest dla niego śmierć jednego z młodszych synów, którego obdarzył szczególną miłością i za wszelką cenę starał się chronić od choroby. Wyniosłem na step pomiędzy wielbłądy, aby go tam śmierć zgryzła do ostatka i żeby na to nie patrzała matka. Za uczuciami towarzyszącymi stracie bliskich podąża poczucie nieuchronności tych zdarzeń, o czym świadczą słowa ojca. Żyliśmy, słowa nie mówiąc do siebie, i śmierć przed samą śmiercią udawali, myśląc, że Boga oszukamy w niebie. Bohater poematu nie zna przyczyn epidemii. Niczym biblijny Hiob odwołuje się do Boga, prosząc go o łaskę, ale nie buntuje się przeciwko jego wyrokom. O bądźże mi Ty pochwalony Allah, szumem pożaru, co miasta zapala, trzęsieniem ziemi, co grody wywraca, zarazą, która mi dzieci wytraca i bierze syny z łona rodzicielki. O Allah, Akbar Allah, jesteś wielki. Także przyroda okazuje się dla człowieka obca i niegościnna. Bezlitośnie wykorzystuje wszystkie jego słabości. A ta pustynia, nie masz dzieci w grobie. Ona inaczej wydaje się tobie. Może złocista, jasna i weselna, lecz dla mnie to jest równina piekielna. Przez tę równinę, przez te piasku kupy ciągnięto śniade moich dzieci trupy. Śmierć bliskich wpływa na relacje bohatera z żoną. Ból i cierpienie sprawiają, że coraz bardziej oddalają się od siebie. W namiocie pustym ja zostałem z żoną, ale czy pojmiesz? Zamiast nas połączyć, boleść obojgu nam rozdarszy łono, zaczęła jakieś jady w serca sączyć. I teraz chyba je sam Bóg oczyści. Smutek podobny był do nienawiści. Na tytułowym bohaterze utworu śmierć odcisnęła niezatarte piętno, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W pamięci mojej żadnej żywej twarzy, tylko te sine i okropne lica, które mi wzięła zarazy martwica. I przechodziły mi dnie i tygodnie, bez żadnych bólów, pamiątek, omamień. Stałem się twardy i zimny jak kamień. Poemat Słowackiego to dogłębna analiza wpływu epidemii na życie człowieka, który stracił niemal wszystko: rodzinę, poczucie bezpieczeństwa, wiarę w lepsze jutro. Właśnie te ostatnie wydają się najgorsze. A współczesna nam epidemia koronawirusa udowadnia, że twórczość romantycznych mistrzów jest jak najbardziej dalej aktualna.